Dzień dobry szanownemu Państwu. Zgłasza się do Was wysłannik z Tanzanii, z Dar es Salaam, z nowymi wiadomościami dla Was wszystkich. A no tak, pierwsza wiadomość, najważniejsza, to wzmocniłem się o nowy mikrofon, bo już próbowałem kilku, żeby tak naprawdę poprawić jakość fonii w tych wszystkich materiałach, które robię. Udało mi się wreszcie otrzymać mikrofon, na który czekałem prawie 3 tygodnie i teraz go chcę dla Was przetestować. I tak, co Wam chciałem dziś pokazać? Chciałem Wam do końca przedstawić tą historię, kiedy byliśmy w kinie oglądać najnowszy film John Wick. A dokładnie chciałem Wam pokazać trochę Aura Mall, to jest takie nowoczesne centrum handlowe. Pokazać Wam, jak wygląda w Tanzanii takie kino. Jest bardzo podobne do tego, co jest w Europie, no ale jest to w Tanzanii, więc trzeba się też pochwalić, że tutaj są naprawdę przyjemnie wybudowane rzeczy. Chcieliśmy Wam też pokazać, tak było zaplanowane, jak idziemy coś jeść wtedy w wieczór. No i niestety pokazanie Wam w tamtym czasie, jak byliśmy w restauracji, nie powiodło się, bo zaraz kiedy usiedliśmy na miejscach przy stole i zaczęliśmy zamawiać coś do jedzenia, to trafił nam się bardzo przykry wypadek, a mianowicie cała zawartość takiej butelki z pili-pili, pili-pili to jest chili w języku Suahili, wyskoczyła i wylała się na nasze ubrania, więc byliśmy całkowicie upaprani tym pili-pili, więc musieliśmy bardzo szybko biec do hotelu, żeby się przebrać. No a potem już nie było za bardzo czasu, żeby coś porządnego zjeść i udaliśmy się prosto do kina. No i taka to mała anegdota, taki mały przypadek. A teraz chcę Wam już zaprezentować to, co wtedy dla Was przygotowaliśmy, jak mniej więcej wygląda to całe centrum handlowe z tym kinem, trochę normalnych sklepów z ubraniami, z odzieżą, żebyście po prostu zobaczyli, że w Tanzanii takie rzeczy są też. A tu muszę dodać jeszcze, że naprawdę są piękne modele ubrań. Można kupić naprawdę super kolekcje z całego świata. Można też kupić wspaniałe kolekcje tutaj z Afryki. Ale cóż będę mówił, pooglądacie, może Wam się będzie podobało. Na pewno chcę Was z tym zapoznać, żebyście mieli orientację. Dobry wieczór, moi Miłej mili. zabawy przy oglądaniu. Teraz jesteśmy w takiej bogatszej części Dar es Salaam dla ludzi, którzy mają zasobniejszą kieszeń. Przychodzą tutaj na zakupy. Tutaj jest też właśnie kino, gdzie będziemy dzisiaj oglądać John Wick. Specjalnie po to tu przyjechaliśmy i będziemy chcieli też coś dobrego zjeść. Zobaczymy, co jest. Będziemy chcieli też pokazać, co jest dobrego do jedzenia. Jeśli się uda, bo nie zawsze można tutaj nagrywać filmy. Będziemy chcieli też z wnętrza tego całego budynku, tego shopping mall pokazać Wam coś więcej. Nazywa się The Shopping Mall Diana Mall. Naprawdę ładnie to wygląda, jest czysto, jest pięknie oświetlone. Widać świetne samochody, które tutaj stoją. To znaczy, przychodzą też tutaj ludzie, którzy mają w kieszeni odpowiednią ilość pieniążków, żeby ten czas spędzić. Jak widzicie, Subway jest tutaj też. Torino. Ładnie, prawda? Ładnie oświetlone. No tu jest już naprawdę taka piękna część Dar es Salaam. Tam są u góry apartamenty, które są już ładne, ale są niezbyt tanie. Taki apartament da, myślę, że z tego co dowiedziałem się, to nawet nie myślę, tylko mogę powiedzieć, z tego co się dowiedziałem, taki apartament kosztuje miesięcznie około 1000 do 1500 euro albo dolar co do wynajęcia. Ale takich ludzi tutaj też nie brakuje. Jest też bardzo znany Dar es Salaam jako miasto milionerów. I to nie tych milionerów, którzy posiadają miliony szyling,
ale milionerów z dolarami czy też euro. No więc idziemy dalej i zobaczymy, co dalej się pokaże. Do usłyszenia i do zobaczenia. Jesteśmy w tej chwili w takim ładnym sklepie. Naprawdę bardzo ładne ubrania tu mają. Jeśli ktoś się chce ładnie ubrać, to może to zrobić i naprawdę ceny są świetne. Tu zobaczcie, t-shirt 29 tysięcy, tu 17 tysięcy, buty 34 tysiące szyling. Naprawdę świetne ceny i bardzo ładne ubrania i bardzo ładne buty. Może pokażę Wam trochę więcej, bo naprawdę jeszcze takiego ładnego sklepu z ubraniami jak tutaj nie widzieliśmy. Spodnie jeansowe, znowu buciki, jeans. Naprawdę robi wrażenie. Muszę przyznać, że jeszcze tutaj czegoś tak ładnie zrobionego i z tak dobrymi cenami naprawdę ładnych ubrań nie widzieliśmy, ale człowiek się uczy zawsze czegoś nowego i poznaje coś nowego. Proszę bardzo, koszula 19 tysięcy, t-shirty, buciki, naprawdę ładne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam by się też podobały. No zobaczcie. No, nie chciałbym nie powiedzieć Wam, że gdziekolwiek na świecie jesteście, nie kupicie polskich towarów. Proszę bardzo. Przyprawa magii, winiary, kalisz 6500 szyling. Widzicie? Polskie symbole są wszędzie. I tutaj jest tania, bo taka magia, już Wam mówiłem, kosztuje w Shoppers ponad 20 tysięcy. Nie wiem jak to działa, ale tu jest bardzo tania. A tutaj teraz coś dla pań. Naprawdę ładne ubranka na lato. No tutaj jest lato cały rok. To się takie rzeczy nosi przez cały rok, ale to są nowe kolekcje mody i są naprawdę bardzo ładne, robią wielkie wrażenie. To jest super wyposażone, ładnie zorganizowane. No, tak wygląda wejście. Ładnie, naprawdę ładnie i robi wrażenie. I tak, moi drodzy, jesteśmy tutaj już w kinie. Mamy jeszcze 2 godziny czasu, ale kupiliśmy już bilety. I tak jak mówiłem, John Wick, 4. część. Taki bilet kosztuje za 2 osoby, żeby nie skłamać, możecie tutaj gdzieś zobaczyć, 16 tysięcy szyling. To jest chyba w Europie niewyobrażalne. Sam obiekt kina jest bardzo ładny, obsługa jest super. Idziemy teraz coś jeszcze zjeść, a potem idziemy o 10 wieczorem oglądać tego oto pana, który nazywa się John Wick. Tak wygląda to wejście do kina. Jest na razie jeszcze pusto, jak wcześniej, ale chcemy tu też pokazać, jak to wygląda. Naprawdę bardzo ładne centrum handlowe z kinem, z restauracjami, z barami. Naprawdę bardzo ładnie, czysto, miło i przyjemnie. To już taka jest bardzo wysoka klasa europejska. Miałem też zamiar pokazać Wam trochę jakiegoś nocnego życia w tej okolicy. Niestety na zamiarach się to wszystko skończyło. Akurat w tym dniu, dziwne to trochę, ale tam się naprawdę nic nie działo. Wyszliśmy z kina, wyszliśmy na zewnątrz tego budynku
i nie było tam absolutnie nic, więc nie pozostało nam nic innego, jak udać się do hotelu i iść spać, bo byliśmy zresztą też bardzo zmęczeni. Nie oznacza to, że nie pokażemy Wam nocnego życia w tej dzielnicy, w której my mieszkamy, jak również w samym centrum Dar es Salaam, bo tam naprawdę sporo się dzieje i można zobaczyć dużo dobrych miejsc do zabawy, ale można też zobaczyć tych znacznie gorszych miejsc do zabawy, gdzie naprawdę Wasza głowa będzie prawdopodobnie rozerwana od głośnej muzyki. No ale taki jest też urok tego kraju i tak to wygląda i dlatego trzeba to Wam też pokazać, żebyście mieli dobrą orientację przed przyjazdem do Tanzanii i poznali realne życie, jakie tutaj istnieje. I to by było na dzisiaj na tyle. Naturalnie zamelduję się z nowym, mam nadzieję, że ciekawym materiałem. Mogę Wam już troszeczkę podpowiedzieć, co się będzie działo następnym razem. Temat będzie ciężki. Wkraczamy w temat zakupy mebli i wyposażenie mieszkania. Tak, proszę Państwa, proszę się nie śmiać, ale ten temat jest tutaj naprawdę ciężki i niełatwy. Będzie to pewnie długo trwało, ale musicie to zobaczyć i musicie wiedzieć, o co w tym naprawdę chodzi. Dlatego do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.